Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj słuchajcie, gra, która wyszła w 1994 roku. Gra przygodowa i w momencie kiedy wyszła, wszyscy od razu się nią zachwycili. Nie mowa oczywiście o Little Big Adventure, bądź też pod innym tytułem Relentless Adventure, Twinsen Adventure. Gra wydana przez Adeline Software z miejsca stała się tytułem kultowym. Oferowała naprawdę wspaniałą grafikę w podwyższonej rozdzielczości, podwyższonej 640 na 480. Wtedy to była podwyższona bądź wysoka rozdzielczość. Dzisiaj to jest śmiech, ale kiedyś wysoka rozdzielczość to było właśnie 640 na 480. Oferowała wspaniałą przygodę, niesamowitych bohaterów, niesamowitą animację, słuchajcie, i wszystko w tej grze współgrało ze sobą i tworzyło naprawdę niesamowitą przygodę. Kurczę, coś mi do oka wpadło, chyba z tego, słuchajcie, sentymentu. Little Big Adventure jest typową grą przygodową, których w tamtym czasie wychodziło bardzo dużo. Aczkolwiek jest powiązana też z elementami zręcznościowymi, między innymi z walką wręcz. Cała grafika oparta jest o rzut izometryczny, czyli pod kątem 45 stopni. W tamtym czasie bardzo dużo wychodziło takich gier właśnie w rzucie izometrycznym. Żeby przypomnieć tutaj takie tytuły bardziej znane jak Syndicate, UFO Enemy Unknown, Veil of Darkness i wiele innych gier, które właśnie ten rzut izometryczny wykorzystywały. Jedną właśnie z tych gier jest Little Big Adventure. Tytuł opowiada o Twinsenie, którego poznajemy w momencie, kiedy znajduje się on w więzieniu. Jest on dręczony jakimiś wizjami, w której widzi właśnie takich, nie wiem, czy to stwory z obcej planety, czy jakieś takie postacie będące bogami w świecie Twinsena. Nazywa się Sindel. Misją naszego bohatera jest powstrzymanie złego doktora Fanfroka, który chce zniszczyć całą planetę. Planeta składa się z, może inaczej, mieszkańcy planety składają się z kilku ras. Chyba tych ras są 4, między innymi są takie postacie wyglądające trochę jak zające, bądź króliki, jak słonie. Wszystkie te postacie oczywiście są antropomorficzne oczywiście i można z każdą postacią rozmawiać, można popytać się. Jednak to, co ciekawe jest w tej grze, to tak zwane wolność. Jest to jedna z niewielu gier przygodowych, która oferowała tak niesamowitą wolność świata. Można było właściwie wszędzie pobiec, wszędzie iść, wszędzie popłynąć, oczywiście jeżeli miało się pieniądze. Można było rozpocząć bójkę z żołnierzami, trafić do więzienia, następnie z tego więzienia uciekać i wiele innych, słuchajcie, takich rzeczy pobocznych, które były nieobowiązkowe, a które naprawdę w tamtym czasie w jakiś sposób wpływały na wyobraźnię. Gra była naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Wszystkie elementy w grze były pieczołowicie, słuchajcie, wyrenderowane w grafice 3D, właśnie w tym rzucie izometrycznym. Ponadto w grze występowały oczywiście scenki przerywnikowe i tutaj taka ciekawostka, wersja na CD posiadała animowane scenki przerywnikowe zrobione chyba na programie 3D Studio. Natomiast później, po wersji na płycie CD wyszła też wersja dyskietkowa na chyba 7 płytach, czy na 7 dyskietkach, czy na 8. I w odróżnieniu od wersji płytowej oczywiście scenek animowanych nie było, zamiast nich były statyczne screeny. Dodatkowo wersja na CD jest wzbogacona o mowę naszych bohaterów, czyli wszystkie postacie mówią, jest całkowicie podłożony voice acting. Sama gra, sama przygoda jest naprawdę fantastyczna i polecam pobujać się trochę po świecie Twinsena i zobaczycie, jak fajnie jest zorganizowany ten świat. W tamtym czasie było to naprawdę coś niesamowitego, bo cały świat żył swoim życiem. Postacie chodziły do sklepów, chodziły do barów, wykonywały różne czynności niezwiązane z fabułą. Przypominam, że w odróżnieniu od większości innych gier przygodowych w tamtym czasie, postać, z którą chcieliśmy pogadać, zazwyczaj stała w jednym miejscu jak kołek i czekała, aż łaskawie do niej podejdziemy. Tutaj wprowadzało to pewien taki
randomowe zachowanie naszych bohaterów. Aczkolwiek nie była to nowa technologia, ponieważ tak zwany Virtual Theater został już zaprezentowany w stareńkiej grze, która się nazywała Lure of the Temptress, Lure of the Temptress, gdzie właśnie deweloper zastosował tak zwany Virtual Theater. Polegało to na tym, że Kowala można było spotkać i w pracowni, i w domu, i na przykład w knajpie. Nie był on postacią statyczną, to znaczy on zajmował się swoimi rzeczami. I oczywiście to rozwinięto tutaj w Little Big Adventure. Ciekawostką jest to, że nasz bohater, podobnie jak, słuchajcie, w Alone in the Dark, mamy możliwość zmieniania zachowania naszego bohatera od normal, czyli normalnego, poprzez który możemy chodzić i szukać przedmiotów. Następnie mamy tryb biegania, gdzie możemy biegać i skakać, tryb walki, gdzie możemy walczyć wręcz, i tryb skradania się, gdzie możemy unikać przeciwników, chowając się za ich plecami. Dodatkowo Twinsen potem posiada dodatkowe moce, typu może rzucać taką specjalną kulką, która może się odbijać od ścian, jeżeli mamy wystarczająco odpowiedniej mocy. Wszystkie pomysły zawarte w Little Big Adventure naprawdę w tamtym czasie wydawały się czymś niesamowitym. To była miodność, która biła z tej gry. Można było obdarzyć wiele produkcji w tamtych czasach, a wszystko, słuchajcie, to było zawarte w tej jednej grze. Firma, która to wykonała, Adeline Software, z miejsca stała się firmą kultową. Niestety, portfolio tej firmy to około 5 albo 6 gier. 2 części Little Big Adventure, które są naprawdę fantastyczne. Świetna bijatyka Time Commando i pozostałych gier już niestety nie pamiętam. Był jakiś jeszcze chyba Big Red Racing, ale nie jestem pewien. I coś chyba z motorami. Dziwna sprawa, że studio Adeline, które miało w portfolio tak fantastyczne tytuły, no niestety nie wiem, czy splajtowało, czy coś się z nim niedobrego stało, i te gry trzeciej części Little Big Adventure już żeśmy się nie doczekali, chociaż ja święcie wierzę, że jeszcze może kiedyś na Kickstarterze wystartuje projekt Little Big Adventure 3, bo naprawdę słuchajcie, druga część Little Big Adventure, o której powiem Wam kiedy indziej, dodała jeszcze wszystkiego, co było w pierwszej części, tylko jeszcze lepiej. To jest naprawdę niesamowite, jak ta gra fantastycznie wyglądała, a potem jeszcze twórcy postanowili, słuchajcie, poprawić i stworzyć jeszcze lepszą grę. To było coś niesamowitego. Co jeszcze miałem Wam powiedzieć odnośnie tej gry? Aha, wersja pudełkowa, którą tutaj widzicie, jest to edycja premierowa w wersji brytyjskiej. Powstało wiele wersji z serii Classic, jakichś przeróżnych serii, ale oczywiście dla prawdziwego kolekcjonera liczy się tylko wersja premierowa, i tą właśnie wersję Wam tutaj pokazuję. Zobaczmy w takim razie, co kryje w pudełko sobie w środku. Wszystkie gry Electronic Arts posiadały takie właśnie fantastyczne czarne pudełko z logiem Electronic Arts. Teraz, no to już wiecie, jak jest z EA, także nie będę tutaj już bredził. W środku, słuchajcie, mamy dosyć skromnie, bo jest tylko instrukcja. Instrukcja, która jest, słuchajcie, czarno-biała. Podejrzewam, że tutaj chodziło o cięcie kosztów. No marnie to wygląda, chociaż okładka powinna być kolorowa, a jest niestety czarno-biała. No i oczywiście płytka z grą, i pudełko nawet nie miało też, słuchajcie, okładki. Pudełko było przezroczyste, tak zwane crystal case. I to właściwie wszystko, co dostaliśmy w edycji pudełkowej Little Big Adventure. Niemniej jednak pomimo ubogiej zawartości pudełka, to co było na tej płycie wynagradzało to, słuchajcie, wielokrotnie, bo gra naprawdę była fantastyczna. Czy to gra idealna? No niestety nie. Posiadała ona parę błędów, które bardzo wkurzały mnie podczas teraz, gdy kończyłem tą grę parę dni temu, i pamiętam, że wkurzały mnie też te elementy ileś tam lat wcześniej, gdy pierwszy raz zagrałem w Little Big Adventure, a grałem w tą grę jakoś niedługo po premierze.
Przede wszystkim źle zbilansowana walka. To znaczy w momencie, kiedy natkniecie się na żołnierza, który może Was zastrzelić z pistoletu, jesteście już martwi. Chociaż nie giniecie od jednego strzału. Nasz bohater wykonuje pewien ruch w momencie, kiedy zostaje trafiony kulami, jakby odbija się i cofa parę kroków, a w tym czasie żołnierz zdąży wykonać kolejny strzał. Właściwie jest to tak zwany death trap. Jeżeli wpadniecie na żołnierza, który zacznie do Was strzelać, to możecie już ładować od początku, bo raczej marne szanse, że uda Wam się z tego wykaraskać. Drugą rzeczą, strasznie głupi patent w momencie, kiedy nasza postać biega i trafi na ścianę, uderza się w czoło i oczywiście traci energię. Jest to strasznie wkurzająca i chyba najbardziej wkurzająca rzecz w tej grze, ponieważ w grze biegamy bardzo często i każdy element, który znajduje się na naszej drodze, jest potencjalnym niebezpieczeństwem i Twinsen sobie o niego może nabić guza. Parę rzeczy, które też mi przeszkadzały, szczególnie w grafice, to na przykład nieruchoma woda. Woda wygląda naprawdę fantastycznie, jest fantastycznie wyrenderowana, ale problem jest taki, że jest ona całkowicie statyczna. Wygląda to, jakby nasz bohater pływał w kisielu. No powiem szczerze, że tutaj troszkę mi to przeszkadzało, że wszystkie elementy tła są statyczne i nieruchome. Oczywiście gra jest i tak wspaniale wykonana i pięknie wyrenderowana, ale mimo wszystko, jeżeli dodane by było jakieś niewielkie ruchy, oczywiście nie mówię o jakichś niesamowitych animacjach, ale żeby chociaż te fale, czy też ta woda poruszała się lekko, na pewno odbiór tej gry byłby lepszy. Oczywiście w tamtych czasach może komputery nie pozwalały na tego typu rozwiązanie. Pamiętajmy, że gra jest dwuwymiarowa, a wszystkie postacie są renderowane w czasie rzeczywistym w trójwymiarze. Podejrzewam, że w tamtym czasie, w 1994 roku, wiele osób mogło mieć komputer, który nie pozwalałby osiągnąć tych wszystkich wspaniałości, dlatego musieli chyba z czegoś zrezygnować. Oczywiście te wszystkie elementy zostały poprawione w Little Big Adventure 2, o której powiem kiedy indziej. Na koniec, kochani, pytanie, czy grać? Jeżeli nie znacie Little Big Adventure i nie słyszeliście nigdy o tej grze, a lubicie ciekawe przygody w fantastycznym świecie, jak najbardziej Wam tą grę polecam. Aczkolwiek jeżeli macie lat naście i powiedzmy jesteście o połowę młodsi ode mnie, ta gra nie przypadnie Wam do gustu. Jesteście wychowani na grach, gdzie liczy się fantastyczna grafika, niesamowite efekty specjalne, wybuchy, a fabuła jest jakby na drugim planie. Dla Was ta gra nie będzie żadnym rarytasem, zanudzicie się przy niej, ponieważ to jest gra taka staroszkolna, gdzie liczyła się przede wszystkim fabuła, a dopiero potem grafika i wykonanie. Także dla wszystkich, którzy są chętni, którzy chcą spróbować zagrać, spróbować się zmierzyć z światem Twinsan i pokonać złego doktora Fanfroka, jak najbardziej Wam polecam. Gra jest naprawdę fantastyczna i pomimo tylu lat, które już upłynęły, słuchajcie, to już 20 lat od kiedy ta gra została wydana, nadal mi się grało w nią bardzo, bardzo przyjemnie. Polecam jak najbardziej. Little Big Adventure chyba jest nawet dostępna na Gogu. Zagrajcie nawet najpierw sobie w pierwszą część, druga część, o której Wam opowiem kiedy indziej, jest jeszcze lepsza i mam nadzieję, że zachęciłem Was do sięgnięcia po tą grę. Zapamiętajcie, wydawnictwo Adeline Software, Little Big Adventure, Twinsen Adventure, bądź druga nazwa Relentless tej samej gry. To tyle. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Troszkę ostatnio zaniedbałem tą serię, ale wracam do nagrywania ponownie. To było grane. I tyle. Zapraszam w takim razie jeszcze raz do odwiedzenia świata Twinsen i zapoznania się z Twinsenem w grze Little Big Adventure. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.